Witam serdecznie, gdzieś zapodziałem szybko złączkę do statywu, więc dzisiaj jakiś taki poskręcany tutaj będę, bo kamera na pniaku, no i staram się zmieścić w kadrze. No ale nie najważniejsze w tej serii jest to, jak co wygląda, jakie są ujęcia, tylko to, o czym mówimy. A dzisiaj mówić będziemy o latarkach. O latarkach, których sam używam tym razem. To nie będzie odcinek w stylu wybieramy latarkę do Bushcraftu Survivalu i tam patrzymy, jakaś tania, dobra, nie. Tym razem latarki troszkę droższe. No niektórzy powiedzą, że drogie po prostu, no ja nie ukrywam, ja ich nie kupowałem, po prostu otrzymałem je do testów, no ale jednocześnie widzę, że są to porządne latarki, więc myślę, że warto co nieco o nich powiedzieć. I też nie będzie to tylko puste gadanie, ale zrobimy sobie test nocny, zobaczycie sami, jak te latarki rzeczywiście radzą sobie w otwartym terenie. Bo to jest bardzo ważne, bo nie sztuką jest przetestować latarkę. Ja chyba Wizarda tego testowałem gdzie to było? W twierdzy Nysa chyba, tak, na fortach. I tam są takie tunele kontrminerskie, czyli bardzo mała przestrzeń. No oczywiście odległość świecenia można wtedy przetestować. Natomiast tutaj jesteśmy naokoło obudowani ścianami, szerokość tego to jest może jakiś metr. Tak więc nie sztuką jest wtedy pokazać, że latarka mocno świeci, no bo rzeczywiście to światło się od ścian odbija, ono się nie rozprasza. Natomiast jak takie latarki radzą sobie rzeczywiście w otwartym terenie, w terenie leśnym, o tym w dzisiejszym odcinku i zobaczymy sobie na pewno przebitki po prostu tutaj tego, jak te latarki świecą. Ja będę gadał, nawijał o tych latarkach, a w międzyczasie pojawią się przebitki pokazujące moc świecenia tych latarek. Oczywiście będę świecił w trybie turbo maksymalnym, tutaj nie ma sensu pokazywania słabszych trybów, no bo można sobie wyobrazić, że słabszy tryb jest słabszy, prawda? Chodzi o to, jak z maksymalną mocą te latarki świecą. Tak więc na początek Wizard C2 Pro. Jest to czołówka, jak widzicie, czyli taka najbardziej uniwersalna latarka. Uniwersalna dlatego, że ona nie jest tylko i wyłącznie czołówką. Popatrzcie, jak łatwo można ją tutaj umieścić w tym pasku. Po prostu robimy coś takiego, klik i mamy ją na tej opasce. Natomiast samodzielnie również świetnie się sprawdza. Po prostu trzymamy, wygodny chwyt bardzo, no i mamy latareczkę. Odpalamy tutaj, proszę bardzo, jak widać mocno świeci. I tak, jeżeli przytrzymam, to ona zmienia sobie tryby wtedy. Przytrzymam po prostu, jak widzicie, zmienia tryby świecenia, a jeżeli chcę użyć trybu turbo, to po prostu klikam 2 razy, o, i mamy tryb turbo. Oczywiście teraz nie widzicie, jaka to jest moc świecenia, no bo przecież mamy jasny dzień. Jasny dzień, a jest ciemny dzień? No jest, jak są chmury, a nie ma chmur, więc tym bardziej nie widać, jak te latarki rzeczywiście działają. Dlatego właśnie te przebitki, na których zobaczycie maksymalną moc świecenia tej latarki, to jest latarka Wizard C2 Pro, wyłączamy i oczywiście po włączeniu mamy ten tryb, którego ostatnio używaliśmy. Fajnie się tą latarkę ładuje, już Wam pokażę. To coś to jest ładowarka i naprawdę jest całkowicie bezproblemowa. No z jednej strony gniazdo USB, czyli podpinamy to do kostki od ładowarki telefonowej albo do laptopa. No i popatrzcie, jak to bezproblemowo się wtyka. I już, ładujemy. Idealnie przylega magnes, świetnie działa, bardzo mocny magnes. Jeszcze raz, wystarczy przyłożyć tylko i ona sama się podłącza. Świetna sprawa, bardzo wygodna. To jest ta ładowarka. To jest opaska i opaska oczywiście ma też ten górny pionowy pasek, ale zdecydowałem się, i to za Waszą namową, w komentarzach pod filmem, gdzie szukałem bursztynu, rzeczywiście powiedzieliście, no ale po co Ci w sumie ten pionowy pasek, kiedy w armyteki nie są przesadnie ciężkie, przecież można bez niego świetnie sobie radzić i rzeczywiście tak też zrobiłem. Popatrzcie, tu wciskamy, nie ma pionowego paska, a jednak latarka świetnie trzyma się głowy. Mogę jakieś dziwne wygibasy tu robić, ona rzeczywiście nie spadnie. Tak więc ten pionowy pasek możemy sobie odpiąć i jest rzeczywiście dużo wygodniej, no ale mówimy o samej latarce. Jak widać, nawet kiedy mamy tę opaskę tutaj na głowie zamontowaną, no to przecież wystarczy, że ja sobie tutaj przytrzymam, pyk, ściągam ją, no i mogę używać jako latarki ręcznej. Później bardzo łatwo, tylko sobie wystarczy wymacać, gdzie to gniazdo tu jest, pyk,
wsadzamy i działamy dalej. Bardzo fajna rzecz i tak naprawdę na dobrą sprawę, jeżeli mamy tego Wizard C2 Pro, nie potrzebujemy żadnej innej latarki. To jest latarka uniwersalna, zarówno ręczna, jak i właśnie na głowę, czołowa, jak i również istnieją, ale to już chyba trzeba dokupić osobno, uchwyty na rower do tej latarki. Przykręcamy do kierownicy i też tak samo łatwo po prostu wczepiamy ją w kierownicę. Mamy latarkę rowerową, mamy latarkę ręczną, mamy czołówkę. Trochę to kosztuje, natomiast myślę, że jest ona warta swojej ceny. Jeżeli miałbym kupić tylko jedną latarkę i używać tylko jednej latarki, to byłaby to właśnie ta. Moc 2500 lumenów, jeżeli dobrze pamiętam, w wersji ze światłem zimnym. To jest wersja ze światłem ciepłym i ona jest troszkę słabsza, no jak to ze światłem ciepłym. Ono jest zazwyczaj trochę słabsze, trochę mniejszy ma zasięg, ale wizualnie jest ładniejsze. Ja dlatego używam ciepłego światła, no, że ładniej wygląda na filmach, po prostu ładniej scena jest oświetlona w nocy. Tak więc ja mam światło ciepłe, ale tutaj wybieramy sobie ciepłe, zimne, to się ceną chyba nie różni w ogóle. I możemy wybrać po prostu to zimne światło, wtedy 2500 lumenów, zasięg do 130 metrów w trybie turbo, tak więc bardzo fajne osiągi. Aluminium lotnicze, a skoro aluminium lotnicze, no to też wytrzymałość na upadek z 10 metrów ta latarka, jak również tutaj jest klasa wodoszczelności IP68, wodoszczelności i pyłoszczelności, no bo ta klasa IPX to mówi nam o tym, że ten pierwszy współczynnik, czyli 6, to jest pyłoodporność. 6 to jest pyłoodporność całkowita, maksymalna, już wyżej tam w skali nic nie ma, jest do 6 skala. Natomiast mamy IP68, to 6 to jest ta pyłoodporność, natomiast 8 to jest wodoszczelność i tutaj skalę mamy do 9, natomiast 8 jest już na tyle mocna, że jeżeli chodzi ogólnie o tę specyfikację, o tę klasyfikację IPX, no to 68 mówi nam, że jest całkowicie pyłoszczelne i że można taką latarkę zanurzyć w wodzie. No i teraz producent określa, jak bardzo można ją zanurzyć. Producent określił, że Wizard C2 Pro możemy zanurzyć na 10 metrów na czas 1 godziny. Tak więc możemy z tą latarką nawet sobie pływać bez przeszkód, gdzieś płytko nurkować. Świetna sprawa, naprawdę. Natomiast mamy też latarkę potężniejszą, no i teraz właśnie o niej. Jest to latarka Viking. No, Wikingowie kojarzą nam się i słusznie ze Skandynawią, czyli z klimatem trochę chłodniejszym niż nasz, a na północy to naprawdę dużo chłodniejszym. No i dlaczego Viking? Dlatego, że ta latarka jest w stanie pracować bez przeszkód przy temperaturze minus 40 stopni. I prawdopodobnie, no tak twierdzi producent, bateria wtedy nie drenuje się, nie spada w zastraszającym tempie poziom naładowania tej baterii. Ta latarka może działać przy minus 40 stopni Celsjusza, tak więc odporna na mrozy. Może również działać przy plus 40. Jeżeli otoczenie jest plus 40, to ona nie powinna się przegrzewać. Oczywiście zarówno ta latarka, jak i Wizard, one będą się mocno grzały, bo są z aluminium. I ta obudowa aluminiowa jest jednocześnie radiatorem, który odprowadza ciepło. I tutaj pojawiły się w sklepie już komentarze, Paweł mi mówił, że ktoś pisał, no ale jak to ta latarka tak się grzeje, ona jest jakaś wadliwa, aż gorąca jest cała. No właśnie tak ma być, dlatego że te latarki świecą pojedynczymi, bardzo mocnymi diodami, które bardzo mocno się nagrzewają, no i to ciepło musi jakoś zostać odprowadzone. Jest odprowadzane właśnie przez aluminiową obudowę, która jest tutaj radiatorem. Natomiast latarki, zarówno ta, jak i ta, mają zabezpieczenie. Tak więc jeżeli przegrzeją się, jeżeli ta dioda się nagrzeje tak mocno, że grozi to spaleniem jej, no to latarka automatycznie się wtedy wyłączy. 2200 lumenów w wersji ze światłem zimnym, to jest wersja ze światłem ciepłym, zobaczycie ją świecącą maksymalnie, nie wiem ile to dokładnie będzie lumenów, troszeczkę mniej pewnie, natomiast nas interesuje rzeczywistość, więc tutaj na przebitkach widzicie, jak ta latarka rzeczywiście świeci. No i ona według producenta ma zasięg większy niż Wizard C2 Pro, dlatego że ta czołówka ma zasięg 130 metrów, natomiast ta latarka Viking ma zasięg aż 230 metrów. Tak więc możecie to sobie zobaczyć tutaj teraz na przebitkach, jak to rzeczywiście wygląda. Odporność na upadki z aż 25 metrów. Ja kiedyś zjeżdżałem na linię ze skały 20 metrów
No i naprawdę w dole wszystko było takie no, dosyć malutkie. Kolega asekurujący mnie był taką mrówką trochę, tak więc no szacunek, że jeżeli zrzuciłbym tam tę latarkę, to ona by przetrwała. No ale oczywiście to są tylko słowa producenta, należałoby to przetestować. Jak będę gdzieś w górach, może się uda. Natomiast jeszcze mamy tutaj wodoodporność. Jest to klasa znowu IP68, czyli całkowita półoszczelność i wodoodporność prawie że maksymalna, bo 9 to jest maksymalna, tutaj jest 8. No i znowuż producent definiuje, na ile możemy zanurzyć taką latarkę i w tym wypadku definiuje zanurzenie na 25 metrów. Tak więc całkiem sporo, więcej niż C2 Pro. Na co dzień używam 3 latarek. Po pierwsze jest to Viking, którego używam głównie w domu podczas różnych domowych prac lub też wtedy, kiedy szukam czegoś, muszę gdzieś przyświetlić pod różnymi kątami. Ona sobie stoi zawsze na półce, jest dostępna. Natomiast w plecaku zawsze jest ta czołówka Wizard C2 Pro, dlatego że jest wszechstronna. Mogę jej używać jako ręcznej latarki, jak również jako czołówki. Świetnie sprawdza się w terenie. W terenie tak naprawdę nie potrzebuję niczego więcej, tylko tej latarki. Natomiast mam jeszcze jedną latareczkę i to jest latarka taka awaryjna, która jest bardzo mała, na tyle mała, że właśnie zgubiła mi się w liściach i muszę ją znaleźć. O, do Vikinga mamy jeszcze taki fajny futerał. Jeszcze w nim taki oto futeralik. No i gdzie jest ta mini latarka moja? Było bardzo inteligentne, że gdzieś. O, jest. Proszę bardzo. Pokazywałem Wam ją już w ostatnim odcinku z gadżetami. Natomiast nie było testów, a będą. Właśnie zobaczycie na przebitkach, jak ona radzi sobie w nocy, jak świeci. Mamy tutaj dwie diody, czerwoną i białą. I to jest właśnie coś, czego nie mają dwie pozostałe latarki. Ta czerwona dioda pozwoli nam po prostu szukać czegoś w obozie w momencie, kiedy nie chcemy zostać dostrzeżeni. Tak wszyscy powiedzą, że czerwona dioda jest po to, żeby nikt nas nie widział w terenie. Natomiast ile razy zdarzyło Wam się ukrywać przed kimś w terenie? Po co więc jest ta dioda czerwona? Ano po to, że nie reagują na nią owady. Zwyczajnie. Nie wiem, tutaj można mocniej chyba, jak przytrzymam. O, mocniej może świecić. Przytrzymujemy, zmieniamy tryby tej czerwonej diody. Ona jest właśnie po to, żeby owady nas nie widziały. My mamy światło o mocy kilkudziesięciu lumenów, bo to jest słabe światło. Natomiast jeżeli świecimy, to automatycznie robactwo, owady do nas nie lecą. A powiem Wam, że jest to dosyć istotne, dlatego że kiedyś przyświeciłem dosyć mocną latarką w lesie, automatycznie zareagował na to szerszeń, przyleciał i uwalił mnie w ucho. Już nie wspominam o innych sytuacjach, gdzie przyświeciłem mocniej latarką i wszystkie okoliczne komary po prostu się momentalnie do mnie zleciały. Takie czerwone światło na wypadek, kiedy przemieszczamy się w terenie, kiedy czegoś szukamy, musimy przyświecić, ale wiemy, że naokoło jest pełno owadów i nie chcemy, żeby się do nas zleciały. Wtedy właśnie czerwone światło. No i dobra, ale kliknę sobie 2 razy i mam światło białe, czyli już mocniejszą latarkę i tutaj mamy 160 lumenów, czyli to jest już wystarczająco, żeby przyświecać sobie gdzieś w drodze, poruszając się lasem, lub też, i tutaj mamy uchwyt dodatkowy w zestawie, możemy użyć tej latarki jako latarki rowerowej, przypiąć do kierownicy. Bardzo fajna sprawa. I chyba takiej będę używał, bo wcześniej widzieliście, że przypiąłem ją do kluczy, to się nie sprawdzało, bo kiedy te klucze były w stacyjce, no to tam gdzieś tam dyndało. Nie do końca dobre rozwiązanie, aczkolwiek jeżeli chodzi o klucze do domu na przykład, no to jak najbardziej możemy sobie taką latareczkę przypiąć jako brelok. Wtedy zamiast breloka, który do niczego nie służy, mamy latarkę awaryjną. W ten sposób mogę jej używać. Natomiast myślę, że użyję jej właśnie przypinając ją do kierownicy rowera. Tak więc będę miał stałe oświetlenie w rowerze górskim, no bo tam żadnego wbudowanego nie mam. Natomiast można jeszcze, też w zestawie, jest opaska. Można z tej latarki zrobić po prostu czołówkę. Popatrzcie, mamy tutaj taki klips specjalny. Wystarczy, że nasunę tę opaskę. No i mamy czołówkę.
świeci dość mocno, bez przesady, ale na tyle, na ile potrzebujemy światła obozowego. Możemy użyć jako czołówki, możemy użyć jako zwykłej latarki, możemy podwiesić i mamy rzeczywiście światło skierowane w dół, więc możemy użyć jako latarki, takiej lampki w namiocie, pod tarpem gdzieś. Świetna sprawa, wszechstronna latarka za stosunkowo niewielkie pieniądze i co ciekawe, mamy tutaj wodoodporność, co prawda nie IP68, ale IP67, tak więc pyłoszczelność całkowita, zanurzenie być może jakieś tam chwilowe, tak, natomiast całkowicie odporna jest ta latarka na działanie deszczu, no i to jest w terenie bardzo istotne, że jeżeli używamy jej jako czołówki, pada deszcz, gdzieś sobie świecimy, no to nie ma ona prawa nam zaszwankować w momencie, kiedy pada deszcz. Tak więc fajna taka mini latareczka awaryjna gdzieś do kluczy, albo do roweru, albo po prostu żebyśmy mieli awaryjną latarkę w momencie, kiedy wyczerpie się nasza główna. Albo potrzebujemy pierwszej latarki za niewielkie pieniądze, wtedy mogę śmiało polecić właśnie tą. No zaleta taka, że jest naprawdę leciutka, mało waży, no i mamy ładowanie tutaj na akumulatorek, nie potrzebujemy baterii dodatkowych, po prostu przez zwykły kabel USB ją ładujemy. To były 3 latarki, których sam używam. Widzieliście, jak radzą sobie w ciemnościach, w lesie, przy maksymalnym trybie świecenia. Natomiast tak jak mówiłem, one są, no ta może jest niezbyt droga, natomiast te są rzeczywiście dość drogie. To są latarki, których sam używam, o których mogłem co nieco powiedzieć, które mogę śmiało polecić. Natomiast jest też w sklepie Milward cała masa tańszych latarek. No i teraz pytanie do Was, czy chcielibyście zobaczyć odcinek pod tytułem Wybieramy latarkę do bushcraftu. I wtedy wezmę tych tańszych latarek trochę ze sklepu, przetestuję gruntownie, no i porównamy sobie, sprawdzimy, którą warto kupić. Być może znajdziemy coś, co jest tanie i dobre jednocześnie. Tak więc jeżeli interesuje Was taki odcinek, dajcie znać w komentarzach. A tymczasem na razie trzymajcie się czołgiem i do kolejnego odcinka.